Salve z tej strony Dewe, a to już jest szósta? Tak, szósta część szósta część z gry Sherlock Holmes Crimes and Punishments. W ostatnim odcinku oczywiście się myliłem, czy ten odcinek w ogóle nagrywam po tamtym, więc jestem na świeżo. W ostatnim odcinku się myliłem, jak zwykle, i obecnie mój bilans wychodzi na to, że myliłem się w 3 sprawach, a 2 rozwiązałem dobrze. Dobra. No tak, to było 5. Tutaj dałem, że Harmisz działał sam. Tutaj zrobiłem dobrze i tu zrobiłem dobrze. Czyli powiedzmy z Cairns. Dobra. Teraz mam co? Czekaj, jak się nazywała ta misja? Znaczy misja? To dochodzenie? Coś z Half Moon Street na pewno. Jeżeli sprawę zbrodni na Half Moon Street, zbadaj miejsce zbrodni i porozmawiaj ze świadkami na Half Moon Street, posłuchaj Laytona i przejrzyj jego rzeczy osobiste w Scotland Yardzie. Tak, musiałem na Scotland Yard iść, ale najpierw się przebiorę, bo... Czemu nie? Brązowy, czarny. W czarnym chyba chodziłem. W zielonym chyba jeszcze nie chodziłem, więc pochodzę sobie w zielonym. Dobra, no to idziemy teraz do Scotland Yardu. Ej, czekaj, bo ja mówiłem, że... Mr. Holmes, Dobra, zaraz whatever powiem. brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Okej. Ty, a jest tutaj coś jeszcze? Co mogę sprawdzić u Lestrada? Mr. Holmes, what is the trouble with that lad? Nie został przypadkiem oskarżony o morderstwo? No... Możliwe. Zobaczmy jego rzeczy. So this Pistolet. is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems Bębenek. as though the shells were not removed from the cylinder. Mogę... Okej, nie. Blokada. Naboje. 2 out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. 2 strzały. A cheap Zegarek. watch, bought with his own money, no doubt. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. Okej, nagrywa się. Dobra, ja chciałem powiedzieć, że... 3? Tak, 3. Zostały nam 3 miejsca, więc to wygląda tak, jakby spotkasz w tej sprawie, spotkasz w tej sprawie, spotkasz w tej sprawie. Czyli to wygląda tak, jakby to była ostatnia sprawa w tej grze. I jakby... Ja jestem ciekaw, czy to już jest finał? Jakby, czy ten odcinek będę mógł nazwać finałem? Bo jeżeli tak, to muszę się postarać, bo nie chcę zrobić tego źle. Okej. Pójdźmy go przesłuchać może, co?
Tu jest Lestrade, tu jest kostnica, to nie? Please escort this suspect for interrogation. Interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Twoja wersja. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. Okej, możliwość powrotu. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it. And then I followed the third man. Mów dalej. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling Okay. account, my young man. Trzeci mężczyzna. Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps it's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Okej. That's weird. To jest dziwne. Głęboka szrama, sporadyczne bójki, dorastał na ulicy. Niedawne pobicie, stawianie oporu, narwaniec. Elegancki coś, moda. Co? Urzędnik biurowy. Okej. A co tu jeszcze jest? Elegancki szal, moda, ciepła posadka. Okej, posadzka. Posadka albo posadzka tam była, nie pamiętam. Tatuaż więzienia. Odsiedział, popełnił przestępstwo. Dobra. We shall see you soon, young man. Leighton Champan to starszy brat Wigginsa, ma 20 parę lat. Leighton wychowywał się na ulicy, popełniał przestępstwo, za które został osądzony w więzieniu Westgate. Teraz odszedł od życia na ulicy i pracuje prawdopodobnie jako urzędnik w jednym z londyńskich biur. Okej, to już pewnie sobie nie popracuje. To idziemy na Half Moon Street. Half Moon, czyli to jest jakby ulica Półksiężyca.
Jeżeli o to chodzi, nie? Okej. Kogo my tu mamy? Nikogo, z kim mogę porozmawiać. Ja z panem mogę? Chyba nie. No to ewidentnie muszę iść w tą stronę, tak? Jak to wygląda z pierwszej... O Jezus, to wygląda jak horror. Z perspektywy pierwszej osoby. O! Super. Dobra. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes, is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Marrow. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Pozory mylą. Who were the Ofiary. victims? The two men here, both shot. The stab fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. Świadkowie? You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. Okej, zeznanie. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Okej. Strzały. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. Fajerwerki. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. O, Yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. szczegóły na Half Constable Moon. Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Okno pana Turnera. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Okej. Dobra, to ja może sprawdzam ciała, nie? Dłoń. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. The bullet penetrated his stomach. A dreadful... A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Okej. Brian Vercotti and Leighton Chapman both have identical Westgate Prison tattoos. They were most likely acquainted. Okej. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Dobra. A ty? On umarł od razu. A strzał w głowie. The bullet struck his head.
This man didn't stand a chance. Lewa kieszeń. This is an Klucz... Co? Kurde, no, pominąłem. Jaki ja jestem po prostu... No dobra. Chodnik. Zaklinowany przedmiot. Kawałek drewna. a piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. This shard of wood is quite new. No dobra. B. Dwie ofiary bez łupów. Zeznania Laytona. Rewolwer Laytona. Okej. Podwójne zabójstwo. Kenneth Butler i Brian Broccoli byli ofiarami podwójnego zabójstwa dokonanego przez jedną osobę. Ciemne okno. Bez łupów. Dobra, nic z tego więcej nie ułożę. To chyba też będzie długi odcinek. Mam wrażenie, jak tamten A pręt. fairly long pole with a forked end. Przedmiot zainteresowania. Okej. Co tu jeszcze mamy? Można... Mr. Wiggins? Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? No jest. Ryan? Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Barrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective, gentleman? Tak, to ja. Heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Zeznania. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard two gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw two bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Ktoś jeszcze. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. 2 strzały. Were the two shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Po ucieczce. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. Dobra, to pana jeszcze W11 rysopis sobie zrobimy. Nic na twarzy. Okej. Tam coś było. Podpiera się, słaba noga, utyka. Okej. Baretka, kominiarka, wojna krymska, weteran wojenny. Okej. Coś pomijam? Nie, w kieszeni nic nie ma, rąk nie ma. O! Brakujące guziki, życie w biedzie. You have helped us a great deal, Mr. Turner. B. Widok Turnera. 2 ofiary? Nie. Zeznanie. Nie. Co? Ciemne okno. A, no tak.
Pan Turner twierdzi, że stał przy oknie swojego mieszkania do przybycia policji. To jednak nie zgadza się z zeznaniem Maroła, który nie widział nikogo w oknie. O, no tak, w sumie. Bez kitu. Różne strzały, 2 ofiary, bez łupów. I rewolwer, okej. Jednoczesne strzały. Turner słyszał różnicę pomiędzy 2 strzałami, choć w rzeczywistości oddano 3. 2 strzały oddano jednocześnie, a chwilę później trzeci. Pozycja strzelecka. Trener słyszał różnicę między 2 strzałami, ponieważ strzelano z 2 różnych miejsc na Half Moon Street. O kurde. Nie no, nie mogło być oddanych 3 strzałów. A, mogły być, jeżeli był wspólnik. Jeżeli były oddane z innej broni. No bo w tej broni, którą my znaleźliśmy, były tylko zużyte 2 pociski. Ale ja bym chyba był bardziej skłonny, że to chodzi o to, w jakim miejscu się znajdował. B? Jeszcze coś mogę połączyć. 2 ofiary. Nie mogę nic połączyć. Nie, no bo jak to by się nie zgadzało z podwójnym zabójstwem wtedy nawet. Okej. To jest dziwne. Dobra. I tutaj pójdźmy jeszcze do tej typiarki. Pani... Jak ona miała? Powell? Mrs. Powell? Powell, no. What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Okej, pani zeznania. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Strzały. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Ktoś jeszcze. Did you see anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. My thanks to you, Mrs. Powell. Ty, ale nie mogłem... Such a young man. Tego nie mogłem zrobić. Wspólne zeznania. Zeznanie Leightona. Urojony mężczyzna. Osoba, którą Leighton Chapman opisuje w swoich zeznaniach, jest wytworem jego wyobraźni. Co jeżeli on ma w ogóle... Może on jest w ogóle chory psychicznie? To była kurwa teoria ten. Może on jest chory psychicznie i tak naprawdę on to zrobił. Tylko myśli, że zrobił to ktoś inny. Że to jest jakaś wyższa wersja psychozy w ogóle. Wspólne zeznania. Bez łupów, 2 ofiary, rewolwer. Wina Leightona. Leighton jest oskarżony o popełnienie przestępstwa. No tak. No i z tego już nic nie zrobię na razie. Okej.
Okej. Jest tutaj coś jeszcze? Lustro. This mirror is turned towards Half Moon Street. Okej. Co mi w ogóle zostało? A, mogę sprzeczność tych. A, czyli mogę... Dobra, czyli będę mógł pogadać z tym typiarzem. Czekaj, pójdę pogadać się z policjantem, tym konstablem. It would be my pleasure to assist you with your nie investigation, mogę. Mr. Holmes. Wybierz strzelca. Okej, a co z tym? Możliwe, że jedna z ofiar strzeliła z broni dwukrotnie. Czekaj. Pozycja strzelecka. Czyli to nie... Co? Nie, ja już mam taki mózg po prostu rozwalony, nie? Jakby... To jakiś chłopik zastrzelił? Czy tutaj oni chcieli wymierzyć między sobą sprawiedliwość? I wtedy podszedł typ i zastrzelił tego drugiego? W sensie... Co? Czekaj, mogę jeszcze z tym porozmawiać? Niespójność zeznań. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Więźniowie, kurzenie Turnera, sprzeczność zeznań. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Okej. Mr. Turner appears to live very modestly. Mogę przy okazji jego chatę przeszukać. Kominek. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Okej, a jeszcze pod te. Ogień. Popiół. Spalony papier. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. The papers were thrown into the fire
just a short while ago. Okej. Półki na książki. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here, a short while ago. Laska. O! A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. No właśnie. Mr. Łóżko. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Dobra, mogę... Nie, nie mogę jeszcze. Chyba, że to nie to okno. A to tamte okno. Dobra. Stół kuchenny. This Nóż. kitchen knife is quite sharp. Stół kuchenny. Śmiecie. Porwane... Śmiecie? A nie śmieci? Dobra. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Okej. Proszę pana... Anything else you would like to know, Mr. Holmes? No, dlaczego pan kłamie? So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. No dobra. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Czy jest tu jeszcze coś? Pomiędzy Kennethem Butlerem a Brianem Vercotti mogło dojść do wymiany ognia na Half Moon Street. Zbadaj ciała i spróbuj otworzyć bieg wydarzeń. Ja tam mam jakiś bieg wydarzeń otworzyć? Może znajdziesz coś... No nie, z nim nie mogę pogadać. No tutaj już jest wszystko. Z tego okna nic nie zobaczę więcej. Czy jest tu coś, co bym mógł jeszcze... O, tędy wyjdę pewnie z domu. Tutaj nic nie ma. Ty no, albo jestem głupi, albo tu nic nie ma poza tym. Chyba, że muszę wyjść po prostu. No dobra. Ej, no dobra, ale... To jeżeli było tak... To co? Z jego domu coś zobaczę? Więcej? No nie. To jakby o co chodzi? Nie rozumiem tutaj pewnych założeń, nie? No dobra, ale jakby nie mogę nic z tym zrobić. Mogę z nim rozmawiać? It would be my pleasure to assist you.
No jakby... Spoko. Mam tutaj jakieś rzeczy, ale... Nic z tego nie wynika. W sensie wynika z tego tam, że tam jakby strzelił, tak? No ale co ja... I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Teraz mi mówicie, że mogę ten? Dobra, to tego pewnie mogę użyć, prawda? Żeby... Weź... This should be useful. Zobaczmy. Jest This ślady is po most kuli. definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street. Czyli oddano 3 strzały. Trzeci strzał. Zeznania. Zeznania Laytona Chapmana dotyczące mężczyzny w marynarce, który zniknął na Half Moon Street, zaczynają nabierać sensu, ponieważ broń, z której oddano trzeci strzał, zniknęła. Okej, czyli to wszystko ma jakiś sens. Okej. I wtedy on podszedł do ciała. A, nie. O kurde. Dobra. Czyli to było tak. Wstał z łóżka, bo się obudził na strzały. O kurde, wrzucił coś do ognia, umieścił złamaną laskę. Ty, ale... Wszystko jest jakieś głupie. Na pewno na początku wstał z łóżka. No tak, bo tutaj ma jeszcze laskę. Umieścił laskę i coś wziął. Tak, umieścił laskę i coś wziął. Wrzucił to do ognia. Później przeciął papier, no... Nie, czekaj. No dobra, załóżmy. Podszedł do ciała? Tak by to wyglądało? Wstał z łóżka. Wziął laskę. I poszedł. Po czym... Odłożył nie, tak, odłożył laskę. Wziął coś. Poszedł tutaj. Wrzucił to tam coś. Po czym poszedł tutaj. Zaczął ciąć papier. To jest strasznie dziwna w ogóle część, nie? Że to nie papier, jakby po co? I podszedł do okna. Aha, mogę tak. Czym poszedł i sprawdził ciało, tak? Ty, nie. No,
it didn't happen this way. Bo tutaj ma laskę nadal. Bez hitu. Wstał z łóżka. Poszedł do okna. Nie. Poszedł do okna. Poszedł do ciała. Umieścił laskę. Wrzucił coś i zaczął to ciąć. No to teraz to będzie tak. Tak, poszedł tutaj. Otworzył okno. Po czym poszedł sprawdzić ciało. Coś tam laska mu się roztentegowała. Umieścił laskę. Wziął coś. Wrzucił to do ognia. I zaczął coś przecinać? No, it didn't happen this way. Dobra, jestem prawie pewien, że to było na pewno tak. Ale wtedy... Co to? To i to? Może tak. Dobra, zobaczmy, czy to może było w takim razie w ten sposób. Chłop poszedł do ciał, se popatrzył na nie, poszedł wrócił w sensie, umieścił laskę, zaczął to coś ciąć i wrzucił do ognia. Tak było. Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? Te książki, tłuste odciski. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Okej. Moby Dick. Well now, what a find. A precious jewel, concealed inside a book. A Barania głowa. bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Okej. I co teraz powiesz mi? Podejście do okna. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. Żadne z zeznań więźniowie kulenie. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Time can pull tricks on you. Okej, prawda? And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Stara bransoleta. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. I can explain. Merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window,
as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Nawet się więcej o bransolecie. Szukaj archiwa. Layton jest znajomym jednej z ofiar Brian ten. Okej, czyli będę mógł przysłuchać tego jeszcze raz. A, mogę jeszcze z Marrowem porozmawiać, dobra. To chodźmy pogadać z Marrowem. Marrow, co masz mi do powiedzenia? Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. O kurde. Teraz jestem tym. Widzę go tutaj. I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Okay. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Dobra. Gramy w chowanego, kurde, z Sherlockiem. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Widzę go tutaj. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Okej. Widoczne zaułki. Zeznania Laytona. Po ścianie. Jeśli możemy założyć, że w chwili zabójstwa na Half Moon Street była jeszcze jedna osoba, nie mogła uciec do przodu ani do tyłu, tylko na górę. Spróbujmy otworzyć bieg wydarzeń. Fajerwerki, które opisał Layton oraz wspięcie się na ścianę. O, okej. Dwie ofiary, trzeci strzał. Kenneth Butler i Brian Vercotti zmarli w wyniku wymiany ognia. Obaj trzymali pistolety, jeden z nich zaginął. Kenneth Butler i Brian Vercotti byli ofiarami podwójnego zabójstwa dokonanego przez jedną osobę. O kur... O nie... O nie... Co jest najgorsze? Bo to jakby dwie opcje są prawdopodobne. Że... Chociaż kurde... Jeżeli to było... Czekaj, podwójne zabójstwo. Kenneth Butler i Brian Vercotti byli ofiarami...
Ja bym chyba powiedział, że to był ogień krzyżowy. Fuck, nie zaznaczyłem. A! To mi się nie zgadza z moimi poprzednimi tymi. Podwójne zabójstwo. Nie oddano. O kurde. O kurde. Ty, to ja bym powiedział to i to. A nie. Co? Ty, to teraz nic nie robi sensu. To jakby... Tylko jak tak jest, to ma sens. Dobra, ty. Znaczy muszę więcej znaleźć tych, nie? Ale... Znajdź pistolet sygnałowy, aby otworzyć błysk fajerwerków oraz sprzęt, który pomoże ci wspiąć się na ścianę. Pistolet sygnałowy? Skąd ja mam ci wziąć coś takiego? I'm always wondering what's on your mind. It would... Wiggins? Mr. Spy? Such a young man, and already a murderer. No tutaj jak w tą stronę pójdę, to pewnie mnie wróci, prawda? Tak myślałem. Dobra, to ja bym poszedł na ten, do Scotland Yardu, jeszcze przesłuchać tego typa. Jeszcze raz go przesłuchać, bo może się tam coś z tego jak to się nazywa, no. Wyjmę z tego jakiś wniosek może. Jezus Maria. Please escort this suspect for interrogation. Dlaczego za nim pobiegłeś? Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. Więźniowie Westgate. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Brian Vercotti. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man.
Dobra. Stary znajomy, zeznań, dwie ofiary bez łupów. Osobisty motyw Lightona. Brutalne przestępstwo popełnione przez Lightona Chapmana na Half Moon Street mogą mieć podłoże osobiste. Lighton Chapman zabił dwie osoby na Half Moon Street. Motywem zbrodni była nienawiść Lightona Chapmana do Briana Vercottiego. Mimo że Lighton popełnił zbrodnię, jest młodym i wrażliwym człowiekiem, jego młodszy brat Higgins zostanie sam. Wyrok Lightona zostanie skrócony. Nie, ja jeszcze nic nie chcę. Czyli na razie wszystko prowadzi do tego. Ale jakbym dał, że to były jednoczesne strzały i że to był ogień krzyżowy, to się nie zgadza z tymi dwoma rzeczami. Dobra, na razie przejmijmy to, bo naprawdę na razie nie chcę go skazywać, nie? Bo to było dosyć szybkie, w jeden odcinek bym to zrobił. A też chcę być pewien, że zrobię to dobrze, a nie wydaje mi się, żeby to on faktycznie zrobił. Chyba że jest chory psychicznie, to wtedy on to pewnie zrobił. Może idziemy do Baker Street, bo mogę zrobić jedną z w archiwach przeszukać na temat bransolety. Dobra, przeszukajmy archiwa. Poszukaj bransolety. Zaraz ta bransoleta znaleziona w mieszkaniu pana Turnera. Zdobią ją obrazy baranich łbów. Badania. Zaopatrzenie ogrodów londyńskich, symbole religijne. Encyklopedię, sztuka i architektura, raczej nie, ekonomia, technika, historia, medycyna, botanika. To jednak chyba gazety. Fenian, skazany za morderstwo. Hannibal Deadly Stephens. Skazany na hellenistyczne. Okej, nie? Projekt ustawy o autonomii Irlandii. Złoty jubileusz, krwawa niedziela. Morderstwa na Whitechapel, nie? Ustawa o marynarce, skandal na Cleveland Street. To się nagrywa? Tak. Skandal na boskim syndykacie, wybuch w kopalni, strajk w porcie, skandal królewskiego. Wielka Śnieżyca, utopia zatonął na Gibraltarze, system telekomunikacyjny, gang Daltona pokonany, Gladstone Premier, moja Bent Cliff, wybuch w Combs, powrót statku, wprowadzono podatek od spadku, komary roznoszą malarię, wow. Trzy sposoby na przeżycie skoku z tym. No kurde. Sztuka i architektura. Pracuję tu. No nie. Tu raczej z tego nic.
Las Zarpas, Nikola Tesla, maszyna Edisona. That is not No the one. nie. Chemia ciała, olej z węża, krople z kokainy na ból zęba, pierwsza pomoc. Ty, no nic tutaj jakby ze sobą się nie wiąże. Jakby ta bransoletka. Ustawa Feniks skazany, nie. Dawson elegant, to tam nie. Wzrost imigracji, morderstwo Amy Keys, kanibale, trzęsienie ziemi. Włamanie w Wellington, to nie, to Wellington jest w Nowej Zelandii w ogóle, skradzione Helenis... Nie. Powstanie machadystów, New English Art Club, zagadka pieni, latające homary, projekt ustawy autonomii, krwawa niedziela, złoty, katastrofa w kopalni, studium, strajk pracownic, Kuba rozpruwacz, morderstwo, no nie. Ustawa o marynarce, skandal na Clifton, skandal w boskim syndykacie, wybuch w kopalni, strajk w porcie. No nie, otwarcie nowego Scotland Yardu. Wielka no to się ze sobą nie łączy. Gang Daltona, przygody Sherlocka. East Africa, mumia Bentcliffa, powrót statku, Rock of Gibraltar, komary z naszą marę, fontanny projektu. No nie. Nic tu ze sobą jakby... Pochodzenie włókien, chlor, nasiona, trucizna, wilcza jagoda, cyjanek, arszenik, rany postrzałowe. No nie. Antropometria, odciski palców, zabezpieczenie tych. Boski syndykat nie, symbole religijne nie, czaszka nie, zaopatrzenie ogrodu, flaska jest... No nie, czyli to nie jest nic z badań, z gazet też nie. Sztuka i architektura, Instytut Starożytna Sztuka. A to było tu w ogóle, nawet nie wiedziałem, dla mnie się w ogóle nic ze sobą nie łączyło.